Na program zaprasza sponsor, właściciel portalu skionline.pl z wyjazdami, ubezpieczeniami i informacjami. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Tym razem zapraszam Was na otwarcie sezonu w Jasnej na Hopoku. Zapraszam Was na vloga, z którego dowiecie się, jak wygląda taczańska lodowa świątynia. Kilka słów będzie na temat nowej kanapy, która już za tydzień zostanie uruchomiona w Szczyrpskim Plesie. Zaproszę Was na trasy na Hopoku, to oczywiste, a do tego troszeczkę potańczymy w rytm muzyki Modern Talking. To i jeszcze kilka innych informacji znajdziecie w tym vlogu. Serdecznie zapraszam do oglądania. Poranek w Starym Smokowcu, a przede mną Grand Hotel. Świetne miejsce, jeżeli chodzi o zakwaterowanie. 4-gwiazdkowy hotel, ale pokoje, powiedziałbym, 5-gwiazdkowe. Poranek rzeźki. Cudowna pogoda w Tatrach na otwarcie sezonu. Ja wczorajszy dzień spędziłem na zabawie na sankach. Byłem też w świątyni lodowej, w taczańskiej świątyni lodowej, co możecie zaraz zobaczyć. Potem były sanki, a teraz muszę mojego Forestera troszeczkę doprowadzić do stanu używalności i za chwilę ruszam w tamtą stronę, na wschód. Jak to mówi klasyk, tam musi być jakaś cywilizacja, a dokładnie do Szczyrpskiego Plesa, gdzie będę miał okazję po raz pierwszy zobaczyć nowy nabytek. Nową kanapę 8-osobową, jaka już niedługo będzie służyć nam, narciarzom i snowboardzistom w Szczyrskim Plesie, w ośrodku narciarskim Szczyrskie Pleso. Jak to będzie wyglądało, zaraz zobaczycie. Jak tam, panie Piotrze? No i kurczę, Jak no to? chyba pan ważysz więcej ode mnie. A to się zgadza, to się zgadza. Waga tu gra rolę. Wow. Zabierajcie gogle. Zabierajcie gogle, bo jak się jedzie w miarę szybko, to jest delikatny problem z patrzeniem. Tak. A oni, reszta ekipy, no cóż, pamięta się stare czasy, jak się jeździło na sankach. Serdecznie Wam polecam. Sanki wypożyczycie w dolnej stacji kolejki na Hrebieniok. Ile to kosztuje, to teraz tu się gdzieś wyświetla. I oczywiście polecam wizytę w taczańskiej lodowej świątyni. Świetna sprawa. Zabierajcie rodziny, przyjeżdżajcie na Hrebieniok do Starego Smokowca. Tak, dobrze mówię.
Dzień dobry w Szczerskim Plesie. Dzień dobry. Trochę pojechałem w tą wschodnią stronę. No cóż, Jacku, na geografię trzeba było więcej chodzić. Ale chodziłem nawet na kółko geograficzne. Oczywiście na zachód trzeba było ze Smokowca jechać. Nie wiem, co mnie tknęło, że powiedziałem, że pojadę na wschód. Myślę, że na wschodzie jest Tatrzańska Łomnica, Łomnicki Szczyt, a Szczerskie Pleso jest ostatnim z 3 ośrodków należących do Tatry Mountain Resort. A pogoda obłędna, warunki na rozpoczęcie sezonu genialne. W ogóle ten sezon rozpoczyna się fantastycznie i życzę Wam i sobie, żeby taki był do końca. Żebyście mieli wspaniałe warunki narciarskie, żebyście nie mieli żadnych przygód, a jedynie te pozytywne na nartach. A jak już mówimy o przygodach, to żeby się przed nimi chociaż w jakiś sposób zabezpieczyć, może nie tyle zabezpieczyć, bo to zależy od naszej głowy oczywiście, ale różne rzeczy się zdarzają. Mówię tutaj o złagodzić konsekwencje, to zachęcam do zawierania ubezpieczeń. Link do ubezpieczeń, najlepszych ubezpieczeń w polskim internecie macie oczywiście poniżej. Wybraliśmy najlepszą ofertę dla Was. Myślę, że będziecie zadowoleni ze względu na ofertę i na cenę. A ja już ruszam podskocznie, ja już ruszę tam w tym kierunku, co widać za mną, ponieważ tam stoi nowa 8-osobowa kanapa. Wow, 1413 metrów nad poziomem morza. Wow, co za widoki, co za pogoda. Ha, kanapa wyjeżdża. O, cudownie. Po raz kolejny Słowacy otwierają sezon z przytupem. Po raz kolejny wspaniała pogoda. Rok temu było po prostu rewelacyjnie, a w tym roku będzie jeszcze lepiej. W tym roku jeszcze więcej tras otwartych. 17 kilometrów, 17%, nie, 17 kilometrów będzie otwarte. Dobry, dzień dobry. O, uwaga. Dzisiaj na szybko, na chwilę przysiadłem tylko na nowej 8-osobowej kanapie w Szczerskim Plesie. Kanapa kosztowała, znaczy nie ta jedna, tylko całość, 11 milionów euro. Więcej na ten temat będziecie mogli obejrzeć na moim materiale, który nagram już za tydzień. Będąc tutaj na otwarciu tej pięknej kanapy, tej nowej inwestycji, która usprawni, śnieg się sypie, która usprawni komunikację w Szczerskim Plesie. A zastąpiła ona taki długi, łamany orczyk, taką pomę, która tutaj wyjeżdżała, i dzisiaj będziemy mogli się cieszyć fantastyczną, nowoczesną kanapą, podgrzewaną, z osłonami, z zabezpieczeniami oczywiście dla dzieci, której górna stacja jest tak usytuowana, aby ułatwić Wam komunikację z kolejnymi kolejami, z kolejnymi trasami narciarskimi. W takim razie zapraszam już teraz na kolejny film, być może za tydzień. No, polatane, zdjęcia porobione, ponagrywane, różnego rodzaju ujęcia nowej kanapy, odwiedzona wieża widokowa, na której przyznam Wam się szczerze, byłem pierwszy raz. Także baza materiału ze Szczerbskiego Plesa zrobiona, wszystko przygotowane, a ja wracam do Szczerbskiego Plesa za tydzień, ponieważ zostałem zaproszony przez właściciela tego ośrodka, Tatry Mountain Resorts, oraz przez firmę, która wybudowała, postawiła tą kanapę, czyli przez firmę Leitner,
na uroczyste otwarcie i pierwsze przejazdy nową 8-osobową kanapą oraz pierwsze szusy na śniegu w sezonie 25-26. A teraz zapraszam Was do kolejnego ośrodka. A teraz zapraszam Was do Jasnej. Zapraszam Was na Hopok. Tak ako sme už včera večer povedali, dnešok máme 17 km, čo je že úplne super, máte tu brutálnu zimnú atmosféru, tak verím, že si to užijete. Pol roka bez lyží, no v Jasnej teda už bolo tak akurát dosť, je najvyšší čas v tejto romantickej nálade si to užiť. Verím, že to bude paráda, či na tejto strane, alebo na tej južnej. Takže 3, 2, 1, ideme na to! Ahoj na Hopoku, pogoda żyleta, inwersja, tutaj cieplutko, musiałem zdjąć drugą warstwę spod kurtki, bo jest po prostu, można powiedzieć, upał, co nie znaczy, że na trasach jest źle, na trasach jest zmrożony śnieg, przygotowany, wyratrakowany. Zobaczmy, jak się jeździ po południowej stronie, zobaczmy, jakie są warunki na otwarcie sezonu. Ho, 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 ho. Niebieską trasę 34C zostawiam dla innych osób, ja natomiast czerwoną 35 zjadę sobie, żeby troszeczkę poczuć palenia w udach. Śnieg widzę jest zbity, twardy, zmrożony, waruneczki idealne pod moje noizy, pod slalomki. Oczywiście jak to na początku sezonu, wszystkie trasy nie są otwarte. Dzisiaj mamy dostępnych 17 km tras, chyba najwięcej w historii otwarcia na Hopoku. W zeszłym roku było bodajże 12, około 12 km. W tym roku jest więcej. Natura postanowiła ugościć nas w tym roku dużo lepiej. Najlepiej w historii Hopoka, z tego co się dowiedziałem, czy w ostatniej historii Hopoka. No bo były takie lata, kiedy o tej porze roku tutaj naprawdę było bardzo śnieżnie, ale to, jak ja to mówię, najstarsi Hopokanie tylko to pamiętają. O, ktoś już jedzie. Dobrze, nie przedłużam. Bereszka. Zasuwamy na dół. Wow. Coś już mogę powiedzieć na temat warunków. Warunki bardzo dobre, ale jest twardo. Śnieg jest zmrożony, widać, że są różnice temperatur. Jest równo, nie ma żadnych ocypów, muld.
garbów związanych z tym, że śniegu na przykład by miało być za mało. Natomiast jeżeli będziecie się wybierać o tej porze roku, to zresztą jak o każdej porze roku, narty muszą być brzytwy, wery brzytwy. Tu przy okazji podziękowanie dla tym razem Marcina Szafrańskiego za przygotowanie mi nart na otwarcie sezonu. Marcin, bardzo dobra robota, narty trzymają świetnie. Dziękuję. To nie była, a może i była reklama Marcina, nie zapłacona. Po prostu często korzystam z usług Marcina, bo jest to serwis na najwyższym poziomie. Gdyby ktoś zauważył różnicę, tak, to jest kolejny dzień, mamy niedzielę, wczoraj był dla mnie, jak to się mówi ładnie, busy day, dużo się działo, konferencje prasowe, spotkania, konferencja prasowa z Dieterem Bohlenem, no i dużo innych rzeczy, które sprawiły, że nie byłem w stanie nagrać tyle materiału, jak bym chciał dla Was. Dlatego dzisiaj na spokojnie, w niedzielę jeszcze kilka zjazdów. I bardzo się cieszę, że to robię, ponieważ chciałbym Wam pokazać i zachęcić Was do tego, żeby wykorzystywać takie dni jak dzisiaj. Przed chwilą wyjechałem, a już jest późno, bo już jest koło 11. Wyjeżdżałem gondolą, zero oczekiwania. Do Funitela zero oczekiwania. Warunki rewelacja. Niestety moja kurtka jest zbyt ciepła na dzień dzisiejszy, więc będę się trochę pocił, bo jest tak przyjemnie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja po północnej stronie Hopoka. Wczoraj dla Was w poprzednich ujęciach jeździłem po stronie południowej, a teraz zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Jak Wam się podobają kolejki w Jasnej w niedzielę? Można się dzisiaj zajeździć. Ja tak trochę piję z tymi kolejkami, z tym wszystkim, bo w trakcie tego pobytu przeczytałem wiele komentarzy od osób, które marudzą, jak to w Jasnej jest beznadziejnie. Czasami trzeba włączyć myślenie i zastanowić się, kiedy się jedzie, jak się jedzie i to sprawia, że możemy po prostu bez kolejki jeździć na okrągło tak naprawdę, a godzina jest, zaraz jeszcze sprawdzę, a godzina 11:42.
była chwila przerwy na spotkanie z Wami. Bardzo dziękuję Wam za to, że podchodzicie, że rozmawiacie, że piątki przybijamy, że jest możliwość wymiany doświadczeń a propos ośrodków narciarskich. Czy przed chwilą rozmawiałem z dwoma miłymi kolegami narciarzami na temat moich wrażeń związanych z samochodem Subaru Forester. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem, można się zajeździć. Można się zajeździć, po prostu jest pusto, warunki bardzo dobre. Teraz delikatnie trasy stały się już może muldziaste to nie, ale już troszeczkę nierówno się stało, ale nie. Bez jakichś mul do kolan czy do pasa, nie. Dalej się da jeździć, zresztą jak widzieliście na przebitkach, ludzie zasuwają, cieszą się, przepiękna pogoda. No jest cudownie. Dzisiaj spokój totalny, nie ma tej wczorajszej imprezy jednej wielkiej. Tutaj na Prechibie to wczoraj był DJ, tańce na stołach i te sprawy. Na dole też było głośno, scena. Dzisiaj jest spokojniutko, dzisiaj jest taki typowy dzień narciarski. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę na chwilę sobie gdzieś przysiąść w jakiejś knajpce, rewelacja. Jadę teraz trasą Pucharu Świata w dół. Postaram się dojechać, teraz przejechać na gondolę położoną na jak to tam jest? Ekspres. Kurczę, nie pamiętam. Prechiba Ekspres. Tutaj jest Prechiba. Zaraz to wszystko zobaczycie. Oczywiście osoby, które znają Hopog, dokładnie wiedzą, gdzie chcę pojechać, na gondolę, która jest najbardziej z prawej strony. Zobaczmy, jakie tam są warunki, jak to dzisiaj wygląda. A na razie czeka mnie zjazd po trasie, na której najszybsze, najlepsze slalomistki i gigancistki na świecie sprawdzają się, która będzie lepsza. Sprawdźmy ostatnią na dziś trasę. Brilska. No, już sobie przypomniałem, znaczy przeczytałem. Jakoś tak, nie wiem, akurat ta jedna nazwa nie chce zostać w mojej głowie. Tutaj stosunkowo największy jest ruch, czyli trzeba poczekać jakieś 5 minut, żeby wsiąść do gondoli. Ale myślę, że wynika to z tego, że długa trasa, bardzo przyjemna dla tych wszystkich, którzy lubią się pobawić na nartach. Taka łatwa, miła i przyjemna. Zobaczmy, jakie tutaj są warunki. Moi drodzy, to już wszystko, jeżeli chodzi o otwarcie sezonu w Jasnej. Wiele się działo, byliśmy w Świątyni Lodowej, zobaczyliśmy nową kanapę, którą za tydzień od dzisiaj będę testował już w otwartym ośrodku narciarskim Szczypskie Pleso. Podygaliśmy w rytm hitów Modern Talking, no i przede wszystkim pojeździliśmy na nartach. Myślę, że osoby, które wybrały się na otwarcie sezonu, są bardzo zadowolone, bo było naprawdę rewelacyjne. To tyle. Zapraszam Was na kolejne vlogi, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Pamiętajcie o ubezpieczeniach, wyjeżdżając na narty właśnie do Słowacji. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć! Na program zaprosił sponsor, właściciel portalu skionline.pl z wyjazdami, ubezpieczeniami i informacjami.